Mamo, czekaj, zejdę. Poczekaj, no Jezu. Kochanie! Boże, Że jesteś. mogę zejść? No jasne. Dam radę sama, naprawdę. Cześć. Cześć. Co ty tu robisz? No jak to co, no? Przyjechałam do ciebie, stęskniłam się, chciałam cię zobaczyć. A tak po prostu wpadłam. Tak po prostu, tak? Z Zielonej Góry? Po prostu? Bo co, tramwaj jechał po drodze, czy jak? No wiesz, taka matczyna tęsknota. A jak tam Julka? Jak na odwyku, jak sobie radzi? Dobrze. Lepiej niż myślałam, wiesz? A można ją odwiedzić? Może byśmy sobie zrobiły wycieczkę? Wiesz co, mamo, no ona jest... to nie jest kolonia. Ona jest na odwyku narkomanką. Tak, nie możesz sobie tam przejeżdżać, wiesz, kiedy chcesz. Dzień dobry. Moja... Mama. Tomasz Kaszubski. Eleonora Grodziec. Weź sprzęt i widzimy się za 2 minuty, mamy robotę. Dobra. No to ja ci nie będę przeszkadzać. Dobra. A kochanie, znajdę sobie hotel i jeszcze się odezwę. Mamo, ja zadzwonię do ciebie. Dobra, leć, bo ja muszę do... Papa. Muszę do pracy iść, Jezu. Jezus Pa! Christ, pa! Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka piękna droga do szkoły. No prawie cały czas przez park. Tak, i jeszcze tej porze tak zawsze spokojnie. No, a Emilka jeszcze chwilę temu w wózeczku jeździła. Jak ten czas leci, prawda? No, to może czas na rodzeństwo. Jeszcze chyba nie. Ale dlaczego nie? Przecież państwo stanowią z panem Hubertem taką fajną, kochającą się parę, no. No, a wśród lekarzy nie jest to przecież częste, prawda? Tyle pokus. Romancują na lewo i na prawo, nie są zbyt wierni. Na szczęście Hubert taki nie jest. Nie, no oczywiście, że on taki nie jest, pewnie. I obydwoje z Gorczaka pochodzicie. No ale dobra, no wyrośliście na ludzi, tak? Można. Przepraszam, to chyba z pracy. No cóż, Emilka pewnie pójdzie w ślady rodziców, ale myślę, że Emilka nie chciałaby być jedynaczką. I jest to dobre dla jej rozwoju, żeby miała braciszka albo siostrę. Przepraszam, pani Krysiu, ja muszę... Emilka, chodź, idziemy. Do widzenia. Okej. Dobrze. Tak, kogoś tam do pana podeślę. A nie się potem dziwić garbatemu, że ma dzieci proste. Ulica się zgadzała. Ulica się zgadzała, ale miasto się nie zgadzało. Komu to robi różnicę, jedna literka? No Katowice, Natowice. Dobrze, że tak szybko wróciliście, bo zaraz sobie znowu pojedziecie. Ja nigdzie nie jadę, robotę mam. Nawet mnie nie denerwuj. Godzinę przez ciebie straciłam. Sławek! Może to samo ogarniesz. W sumie to jakiś rowerzysta, aktywista, ekolog. No, skończysz przed północą? O ile dobrze zrozumiałem, wypadek komunikacyjny miał. Ty się dobrze czujesz? Tak wypadek komunikacyjny to do drogówki, no. Ale o ile dobrze usłyszałem, a słabo słyszałem, to wygląda na to, że ktoś go specjalnie potrącił, czyli chyba usiłowanie zabójstwa tu mamy. A to zmienia postać rzeczy, bo to jest sprawa dla pana Kaszubskiego. Halo, Kaszubski, robota szuka człowieka. Dziękuję bardzo. Kochanie, czego ty się tak boisz? Ale czemu? No to się znowu zaczęło. Co? To się musi skończyć. Hubert, natychmiast. Słyszysz mnie? Kochanie, nie tak głośno, bo ktoś usłyszy. Ja wiem, że dla ciebie to jest okropne. Ale wytrzymamy. Przysięgam ci. To potrwa jeszcze tylko chwilę. Co to znaczy jeszcze chwilę? Ile? No nie wiem. Parę tygodni, miesiąc, może 2.
od lat. Ja tego nie wytrzymam, wiesz? Ja nie mogę tak żyć. Wytrzymasz. Nie wiem, no teraz zmienimy ci numer, kupię nowy telefon. Padam na twarz. Miałem dzisiaj straszny dyżur, a przede mną jeszcze 2 operacje. Kocham cię. Idę teraz na chwilę do domu. Hubert, Ślicznie dzisiaj wyglądasz. Z kolektywu ekopartyzantów wracałem. Co tydzień się spotykamy. I bym dzisiaj życie stracił. Dokładnie to auto, tak? To auto dokładnie w pana wjechało. A pan władza widzi? Rower jaki? Do wyrzucenia cały, a ja? Widzę, widzę. On mnie miał na celowniku, chciał mnie normalnie zabić natychmiast, na śmierć mnie chciał. On, czyli kto? Kto, no? A kto kieruje auto? Kierowca, no. Wie pan, ja myślę, że jednak powinien pana zobaczyć lekarz, bo te obrażenia mogą być poważniejsze niż się panu wydaje. Szkoda czasu. Wy lepiej tego terrorystę, zamachowca łapcie, ja twardy jestem. Ja twardy jestem. Ten bus to jakiś pancerny. W ogóle żadnego zarysowania nie ma. No i spokój, facet ściemnia, w pysk wyłapał od kogoś i tyle. On nagrzany jest. Niepotrzebnie mnie wzywałeś. Wiesz, na robotę mam? No Jezu, no 1-1 za dzisiejszy poranek. Co znowu? Nic, matka mnie męczy. No to nie odbieraj. Nie odbieram, nie dzwoni nawet teraz, tylko po prostu za każdym razem, jak się pojawia, to problemy potem są. Dobra, skoro już tu mnie wyzwałaś, to ustal właściciela tego busa i ściągnij go tutaj. No ale po co, przecież Wody? Ale że ja wybity? Przecież ja trzeźwy jak dziecko jestem. O! Pan patrzy, jak ja tą jaskółkę robię. No, pokaż. No, właśnie. A! Siadaj. Czyli zachodnia faszystowska bojówka próbuje mnie zlikwidować, a pan co? A? Ćwiczenia jak na WF-ie każe robić, tak? No. Łapać go, do pierdla wsadzić wszystkich, zlikwidować. Silnik zimny jak nogi u Marlaka. Pan mi powie, jak w pana wjechał. Na zgaszonym silniku? Spryciarze mają swoje sposoby. Spryciarze. Mają sposób. Ja wiem. Dobrze, że jesteś. jest pan kierowca i właściciel pojazdu. Tak, ja w nocy z trasy zjechałem. Nigdzie nie wychodziłem, musiałem odespać, w nikogo nie wjechałem. We mnie? Poznaję cię, ty, Spokojnie. ty zbrodniarzu, ty. Nie wstawaj. Ja tutaj mam potwierdzenie, paragony ze stacji benzynowych. Tego Steinmessa nocy nie widziałem. Steinmessa? Ty zamachowcu, ty jeden rasisto, ty, ja wiem, kto ciebie na mnie nasłał, ty. No kto? No kto? Ten. Co? No, ISIS. Dobra, nie ma tu żadnego usiłowania morderstwa, nic tu po mnie jadę.
ISIS, tak? Jest pan pewien, że nie CIA albo Mossad? Sposób działania na to wskazuje dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam, jak ci talibowie w dupę kopani. Dobrze. Chcą unicestwić tak ten tu o mnie. Pan już jest wolny, może pan iść, do widzenia. Do widzenia. No a pan niestety pojedzie ze mną. A rower? Na wytrzeźwiałkę się jeździ radiowozem. Jak za gorące, to trzeba podmuchać. Matka pana nie nauczyła? Widocznie nie miałem tak wspaniałej matki jak pani. Dobre maniery to podstawa. Człowiek obyty, dobrze wychowany, nie zginie nawet w dżungli. O, na pewno. Zamiast survivalu, savoir vivre. Zapamiętam to sobie, jak będę jechał do lasu. Ciągle nie rozumiem, co ta moja Ola tu robi. Jezu. Chłopciu, weź proszę pana na dołek, bo na wytrzeźwiałce 200% obłożenia jest. A rower? Bez roweru nie idę. Zmówiliście się z terrorystami, żeby mi rower zajebać, no. Tak, i jeszcze ze Świętym Mikołajem oraz Królewną Śnieżką. Idziemy. Grodziec, Smoczyca na 6. Idziemy. Mama? Ja już zapomniałam, co to za uroczy zakątek świata jest. No czemu nie jesteś w hotelu? Co ty robisz? Nie, bo taka głupia sytuacja, no. Pieniądze chciałam wypłacić, ale bankomat wciągnął kartę i dopiero jutro mogę odebrać. Możesz mnie poratować, Olu? No, 300 złotych bym potrzebowała. Góra i oczywiście wszystko ci oddam. Mamo, pewnie, że mogę, tylko... Karty na stół, no. Co się dzieje? No jak to co się dzieje? No, to ja się pytam, co się dzieje. No, Olu, no... Kiedyś to ty przychodziłaś po kieszonkowej, pamiętasz? A teraz jest inna sytuacja, no, zmiana ról. Dobra, weź... 16:05, PIN. 16:05. No, urodziny Julki, no. No, 16:05, 16. O, dobrze, że jesteś. Zbieraj się, jedziemy do szpitala. Jakiś otruty pacjent wylądował na Ojomie. Może to jacyś terroryści. Brzmi jak kolejna strata czasu. Możesz zawsze jechać sama, jak chcesz. Do widzenia. Do widzenia. Trzeba sprawdzić i zabezpieczyć wszystkie szafki. Personelu białego, ale i również lekarzy. No i trzeba zgrać monitoring. A co z tą pielęgniarką podejrzaną o podanie trucizny pacjentowi? Zajmę się osobiście. Dobry. Komisarz Kaszubski. A Iwona Białek? To nie ja. To co, nie pani? To nie ja podałam ten lek pacjentowi. Jest pani zatrzymana do wyjaśnienia. Ja leczę moich pacjentów, a nie ich zabijam. Dobrze, wyjaśni pani wszystko na komisariacie. Iwona? Co jej pan robi? Niech ją pan zostawi. Hubert, Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego pan ją zabiera? odbierz Emilkę z przedszkola. Jak mi pozwolą, to do ciebie zadzwonię. Nie było mnie nawet wtedy. Zamieniłam się z koleżanką na dyżur, nie było mnie. To po co te krzyki? Powiedz. Proszę przejrzeć przebieg mojej pracy. Nie ma tam żadnych problemów. Ja nawet wolnego nie brałam, bo Emilka na mnie chorowała. Dokształcam się, robię różne kursy. Strucia pacjentów też? Instrumentariuszką anestezjologiczną chcę zostać. Są duże szanse, że nie zostaniesz. Niewiele osób miało dostęp do tych leków, tak jak ty. Poza tym, nie oszukujmy się. Kto chciałby cię wyrobić? Ktoś mnie prześladuje.
od lat mnie i moją rodzinę. To teraz tak będziemy rozmawiać. Prześladuje mnie, nęka! Czekaj, bo ja już się pogubiłem. To ciebie nęka czy twoją rodzinę? Nie. Ale boję się o mojego męża i o moją córkę. A może dlatego, że ten ktoś wie, co robisz, co? Proszę pana. Proszę mi uwierzyć. Chciałbym. Ale popytałem trochę o waszą rodzinkę i okazuje się, że niezłe z was ziółka. Brat siedzi za dilerkę. Ojciec recydywa. Siedział za kradzieże. Po matce sług zaginął. Może odezwały się gorszakowskie geny? DNA się nie oszuka. Wstajemy, pobudka, halo. Nie chcę iść dzisiaj do szkoły, nie. No już, budź się, człowieku, wstawaj. Co? No dawaj, ruchy. Gdzie jestem? Gdzie jest mój rower? Kurwa, ale mnie wszystko boli. No boli, bo oberwałeś i przyleciała do ciebie wróżka zębuszka. Ty kurwa, gdzie są moje zęby? Wyście mi to zrobili? Żebra połamaliście, zęby wybiliście? Tak? Czyli co, już opowieści o ISIS, o napadzie już nieaktualne, tak? Jakim? No, patrz, o czym ty No, mówisz? potrąceniu. Jakim potrąceniu, że co? Dobra, czyli teraz będziecie mi wkręcać, że to auto mnie potrąciło, tak? Chyba kombajn. Człowieku, ja już naprawdę skończyłam zmianę, chcę iść do domu. Nie będę się tutaj z tobą teraz handryczyć, sio. Dobra, w skarpetkach was puszczę. A za odszkodowanie to sobie kupię te implanty złote, wysadzane bursztynami i szmaragdami. No, super, świetny pomysł. Na Gorczaku na pewno długo z nimi pochodzisz, no. No. Dobra. Zapraszam, do przodu. Idziemy. Już jestem. Ale może bez tej kiełby, co? Dobra. Co jest? Słuchaj, ta zatrzymana ma rację, nie było jej w pracy jako truto tego pacjenta. Tak na marginesie facet przeżyje. To wszystko? Zaraz ci pokażę. Jej nie było, ale za to był, zobacz, jej mąż. Z jakąś kobietą. Chyba się nie lubią. No dobra, i tak miałam tu pigułę zwolnić do domu. Czemu? Alibi miała. Jakie? W zeszłej nocy była u niej sąsiadka z córką. Zostały do rana, ukrywały się przed mężem pijakiem. No to będziesz musiał ją przeprosić. Za co? Miała w szafce leki niedozwolone poza rejestrem szpitalnym. Tego gościa ktoś otruł. No widzisz, chciałeś szybko zakończyć sprawę, ale się nie da. No to nie prędniarka. Bo z tymi pogróżkami też się potwierdziło. Technicy u niej w telefonie znaleźli kilka chamskich wiadomości. No dobra. To ja idę skończyć kiełbasę, a ty znajdź kobietę w kiblu. No cześć, tato. Możesz gadać? Nie, nic się nie stało, tak dzwonię. Słuchaj, bo mama przyjechała. No, właśnie wiem, nocnym pociągiem chyba. No wiem, okej, to są wasze prywatne sprawy, ale po prostu chciałam się zapytać, czy wszystko jest okej. A kiedy będziesz mógł rozmawiać?
No dobra, jasne, no na razie. Jasne. Okej, pa. I jak, już lepiej? Iwona, niczym nie musisz się już martwić. Załatwiłem nam bardzo dobrego prawnika. Naprawdę niczym? No ja rozumiem, że po tej nocy na komisariacie możesz mieć już dość, ale... A co by było, jakby mnie stamtąd nie wypuścili, co? A jakby mnie zamknęli za coś, czego nie zrobiłam? Nie dojdzie do tego. Mam dość, rozumiesz? Mam dość tej psychopatki. Ślepy jesteś, nie widzisz, że to wszystko jest przez nią? Iwona, proszę cię. Jak ty możesz na to pozwalać? Jak ty możesz to tolerować? Iwona, Czekasz, aż dojdzie do tragedii, bo dojdzie do niej. proszę cię, ja... Nawet nie mamy pewności, że to ona. Hubert, proszę cię. Wyjedźmy stąd, co? Tylko tak ten koszmar może się skończyć. Iwonka, przecież wiesz, że to chodzi o moją karierę. O twoją też przecież zależy nam na tym, Iwonka. Wytrzymamy jeszcze tylko trochę. Damy radę. Emilka. Nie patrz na to. Przecież to nasz Rysiu, dlaczego ktoś mu to zrobił? Emilka, tatuś weźmie teraz Rysia, a ty idź z mamusią do domku, dobrze? Dlaczego ktoś mu to zrobił? Czemu? Chodź, Emilko, idziemy. Może tata mu pomoże, jest doktorem. Jak długo zamierzasz jeszcze czekać, co? Aż zrobi coś naszej córce? Ale to nie ona. Bo była pani w szpitalu w noc, kiedy otruto tego pacjenta. Dlatego. No i? No i chciałbym się dowiedzieć, po co tam pani była, skoro pani tam nie pracuje Byłam na konsultacji. w nocy. W nocy. W ciągu dnia nie mogłam. Co, chce pan zobaczyć mój kalendarz? Codziennie do 20, 21 jestem u siebie w klinice. Operuję nosy, biusty, pośladki, blizny. Zapraszam. Może kiedyś skorzystam. Skoro pracuje pani we własnej klinice medycyny estetycznej, to w jakim celu pani była w tym szpitalu?
zwykłym Korczakowskim. Ktoś chciał zrobić cycki na fundusz? Jestem chirurgiem plastykiem, ale jestem też dermatologiem. To była konsultacja dermatologiczna, panie komisarzu. Na czyją prośbę? Doktora Huberta Białka. Uprzedzę kolejne pytanie, znamy się jeszcze ze studiów. To pewnie pani zna też żonę pana Huberta, panią Iwonę. Ktoś wysyła jej SMS-y z pogróżkami gorszymi niż egzema i te wszystkie liszczanie razem wzięte. No i? A kota? Czarnego pani kojarzy? Rysiu ma na imię. Znaczy, miał. Bo ktoś go wyplukł na drugą stronę. To jest bardzo przykre, tylko co ja mam z tym wspólnego? Pani Iwona twierdzi, że całkiem sporo. I pan wierzy jakiejś podrzędnej pielęgniarce. Nie no, serio? Ale po co ja miałabym robić takie rzeczy? Narażać swoją reputację, karierę? Błagam. No nie wiem, może jest jakiś powód. Zaraz po tej konsultacji pojechałam do swoich rodziców. Miałam bliżej. Poza tym miałam pomóc tacie w zorganizowaniu zbiórki na rzecz różnych akcji charytatywnych, którym tato przewodzi. Jest profesorem, pracuje na onkologii dziecięcej. Mama jest wybitnym kardiologiem. Jestem pod wrażeniem. Dopiero pan będzie pod wrażeniem mojego prawnika, jak pana rozszarpie na strzępy. O, to może ten kot to jego sprawka. Kurwa, straszny babsko. Spokój. Słuchaj, mąż tej pielęgniarki potwierdził, że to właśnie ona straszy jego żonę? Właśnie nie. Znaczy Hubert Białek mówi, że ktoś ich gnębi, ale on nie wie kto i że to na pewno nie ona. Na pewno nie Marta Kettler. W sumie to może to otrucie nie ma żadnego związku z tymi groźbami. Nie wiem nawet jak to udowodnić. Może ktoś się po prostu walnął. Leki pomylił albo dawkę dał za dużo. Chuj wie o co chodzi. W sumie to rodzina tej lekarki to są same medyczne szyfry. A poza tym potwierdzili, że pojawiła się u nich zaraz po północy. Tak czy siak miała dużo czasu, żeby otruć tego pacjenta. Mam coś dla was. Z rana jak zwykle przyszła świeżutka porcja anonimowych donosów, a wśród nich to. No to chyba faktycznie komuś mocno znalazła za skórę ta pielęgniarka. Gotowa? Zadałam ci pytanie, suko. Jesteś gotowa? Na upiększanie. Ale Iwonko, halo, spokojnie.
Jesteś w najlepszych rękach. Wiesz, jakie do mnie są kolejki? Ile trzeba czekać? Miesiącami. A jakie ceny? No ale za taką jakość warto zapłacić. Zresztą, renomowany lekarz powinien mieć ceny odpowiednie. A ja jestem najlepsza. Wszyscy moi pacjenci to powtarzają. I przychodzą, bo chcą więcej i więcej. Jak Hubert. Mój Hubert, którego mi perfidnie ukradłaś, szmato. Ale już niedługo. Bo jak z tobą skończę, to nawet na ciebie nie spojrzy. Nie no, to jest niemożliwe. Iwona by ode mnie nie uciekła. Nie uciekłaby od Emilki. Coś musiało się z nią stać. Tak bez słowa zniknęła. Ja ci powiem dlaczego. Po prostu miała dosyć tego, że ty masz dupę na boku. Cała historia. Pan niczego nie rozumie. Ja i Marta, znaczy z Martą Kettler my byliśmy razem, ale to było na studiach i to trwało dosłownie kilka miesięcy. Zaraz potem poznałem Iwonę. Taka historia stara jak świat. Kolega bzyka koleżankę ze studiów. Nie bzykam nikogo poza moją żoną. Marta, ona nie mogła tego zrozumieć, że ja wybrałem Iwonę. Przecież to ona jest lepsza. To ona pochodzi z dobrej rodziny, ma przyszłość. A Iwona... Z patologii? Ale ona jest inna. Jest cudowna, mądra, ambitna. A jednak coś jest na rzeczy. Rodzina Marty dużo może. Ja bałem się, że oni uniemożliwią mi zrobienie kariery lekarza na Gorczaku. I ojciec proponował mi kilka posadek. Nawet pieniądze. Wszystko po to, żebyś tylko był z ich rozpieszczoną córunią. Nie mógł widzieć we mnie wroga. Musiałem działać na 2 fronty. To jednak bzykałeś na boku i twoja żona dlatego się wkurzyła. Nie miałem wyjścia. Nie, tam. Zawsze jest jakieś wyjście. Tobie to po prostu się podobało. Chciałeś być taki macho. Ja brzydzę się sobą. Ja naprawdę myślałem, że Marta kiedyś da mi... Da nam spokój. Ale już wiem, że ona nie odpuści. Wiem też, że może zrobić coś strasznego Iwonie. To właściwie prawie skończyłam. Prawie. Iwonko! Halo, spokojnie. Taka byłaś dzielna do tej pory. Co się dzieje? Jeszcze chwilkę musisz wytrzymać. Warto. Ale to wszystko dlatego, że jesteś taka uparta. Nie musiało tak być. Mogłaś odpuścić. Gdybyś zrozumiała, że Hubert naprawdę nie jest dla ciebie. Ja nie używałabym skalpela. Możesz mieć pretensje tylko do siebie. Ale wiesz co?
Spokojnie. Ja będę świetną mamą dla Emilki. I urodzę Hubertowi synka. Bycie jedynaczką jest naprawdę ciężkie, ja coś o tym wiem. No ale który telefon? Iwony Białek? No nie no, tej lekarki Marty Kettler. Loguje się w opuszczonym szpitalu, dawaj. Gdzie? Dawaj! Jakby tu była, to by jej auto stało na zewnątrz. Niby jak się tu dostała. No przecież są taksówki. No i czego by tu miała szukać? Nie wiem, niepotrzebnie ciebie ściągnąłem. Mogłem najpierw sam to przejść. To co? Wracamy? Nie no, szukamy dalej. To duży obiekt jest. Ręce do tyłu. Ręce kurwa do tyłu! Co ja zrobiłam? Po karetkę dzwoń. Odsuń się. I wszystko będzie dobrze. Natychmiast dwie karetki na stary szpital na Drzewieckiego. Szybko! O czym tak rozmyślasz? Bo chyba nie o tych porąbanych babkach. Na szczęście obie przeżyją. Tak, no to spoko chyba, nie? Nie zapowiadało się na to. I tym sposobem ta pojebana stalkerka została ukarana, bo nie wyląduje na cmentarzu. Najbardziej pojebany to był ten doktorek. Taka prawda. Jak można taką fajną żonę zdradzać? I to jeszcze z kim? Z jakąś szaloną po prostu kobietą? Bo co, bo się jaj nie ma? Bo dla doktorka najważniejsza była kariera. A daj spokój, faceci to świnie, nie obrażając świń. I nawet nie próbuj was bronić. Się pogubiłem. Ty dalej o tym doktorku, czy o kimś innym mówisz? Bo ja już nie rozumiem. Słuchaj, od 2 godzin nie mogę się skontaktować z moją matką. Nie odbiera telefonów, nie odpisuje mi na SMS-y, już po prostu nie wiem, co mam robić. No, normalnie to się z telefonem nie rozstaje. Zaraz chłopaków poproszę, żeby mi ją namierzyli po logowaniu, bo już no nie wiem. Czekaj, przecież kartę jej dałam, żeby zapłaciła za hotel. Sprawdzę. O! I zguba się znalazła. No to nic tu po mnie. Wiem, że pewnie powinno być coś mocniejszego, ale wiesz, jak jest tu, nie za bardzo, nie? Siadaj, Jola. Wiesz co, ja chyba wolę postać. Obiecałam ci szczerość za to wszystko, co przeszłaś przeze mnie w swoim życiu. I jakoś średnio ci to wychodzi, jak do tej pory. Odeszłam od twojego ojca.
kogoś ma. Co? Jezu, mamo. Kogo? Nie wiem, ale to już trwa. Nie wiem ile. Rok, 2, 3. Ja pierdolę. Myślałaś się? Nie. Dałabym sobie obciąć rękę za jego uczciwość. Zabrałem z domu dosłownie kilka rzeczy, a on zablokował mi karty. No i dlatego nie mogłem zapłacić za hotel. Ja pierdolę. Całe życie mu poświęciłam. Co ja teraz zrobię, Ola? Ja nie mam nic. Ja nic nie mam. Mamo, no masz mnie, no. A co teraz? Co teraz będzie, Ola? No nic. Po prostu dasz sobie pomóc. Nie martw się, ogarnę wszystko. On wyglądał, jakby go diabeł opętał. Znalazłam go, wiem gdzie jest. To już połowa sukcesu. Popełniłem w życiu wiele błędów i niektóre niewybaczalne. No dobrze, że to w końcu do ciebie dotarło.